Cześć kochani, zaczynamy kolejnego live'a, tym razem po polsku, co się rzadko zdarza ostatnio. Hi everyone, today's live will be in Polish. So I think that most of you will not understand what I'm saying, but I will translate this later on YouTube. Cześć wszystkim, fajnie, że jesteście, cieszę się, że wpadliście. Dzisiejszy live będzie po polsku, co się bardzo rzadko tutaj u mnie zdarza ostatnio. Na początku robiłem live'y same po polsku, teraz już to jest rzadkością, ale dzisiaj mam niesamowitego gościa i będziemy poruszać bardzo ciekawy temat. Ola, widzę cię. Niemożliwe. Hej. Cześć, cześć. O Szybko kurczę, nam się uda. przestałem cię słyszeć. Powiedz coś teraz? No hej. O, dobra, teraz jest lepiej. Musiałam sobie podkręcić głośność. Cześć Ola. Cześć! Jak ty masz? Co słychać? Dobrze, jest piąteczek. Koniec tygodnia, koniec dnia, więc jest dobrze, słuchaj. A ty jak tam? Wiesz co, no cieszę się ogromnie, że się zgodziłaś przyjąć to zaproszenie, bo nie ukrywam, że jest to temat mi bliski aktualnie, ponieważ jestem w trakcie diagnozy i wszystko wskazuje na to, że jednak ADHD z OCD to będzie moje combo. No, będziesz musiał mi opowiedzieć w ogóle o swojej diagnozie zaraz. O, spoko. Diagnozy jeszcze generalnie nie mam, bo jestem po pierwszym spotkaniu, a podobno te 4 spotkania muszę na to liczyć, ale już jakiś 20-stronicowy kwestionariusz uzupełniałem. Teraz moja mama to będzie sprawdzać pod kątem, czy dobrze pamiętałem rzeczy z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc no pod tym kątem się dzieje, ale myślę, że na początek możemy powiedzieć wszystkim, kim jesteśmy i o czym będziemy dzisiaj mówić, bo to myślę jest ważne. Także Olu, jeżeli możesz kilka słów o sobie, bo twoi ludzie cię znają, którzy są u ciebie, moi niekoniecznie, u mnie Tak. większość osób jest anglojęzycznych, ale na grupie Nerwica Naturals, na której jest ponad 6000 ludzi, też dałem informację, że będziemy tutaj mówić o ADHD w kontekście OCD, osobno i tak dalej, więc myślę, że jak nie teraz, to później sporo osób nas zobaczy. Dobra, to ja się przedstawię dla twoich ludzi, a ty się przedstawisz dla moich w takim razie. Nazywam się Ola Pflumio, tak, to jest moje prawdziwe nazwisko. Dobrze, że powiedziałaś, bo chciałem właśnie powiedzieć, że zaprosiłem ciebie, ale mówię Pflumio, tak mi w języku, wiesz, no, ale tak, to jest... Tak, bardzo często słyszę pytania o to, po pierwsze, jak się wymawia, a po drugie, czy to rzeczywiście moje nazwisko, czy to pseudonim artystyczny. Tak, to moje nazwisko, mam je po mężu, taka ze mnie feministka, że wzięłam nazwisko mojego męża, bo mi się podoba. Ale to jest w ogóle nazwisko jest z Alzacji, więc takiej też nieoczywistej części Francji, więc brzmi trochę bardziej niemieckojęzycznie. Zresztą, nieważne, nie o nazwisku. Moje nazwisko. Kim jestem? Jestem przede wszystkim coachinią ADHD, ADHD-ówką od zawsze, a oficjalnie to od lat kilku. Chyba 5. rocznica mi minie w tym roku, jeżeli dobrze liczę. 5. albo 4. Ale generalnie na co dzień pracuję z osobami z ADHD, które mają różnego rodzaju trudności i pomagam im te trudności rozsupływać i sprawiać, żeby były mniej trudne na co dzień. I robię to w sesjach 1 na 1, robię to w programie grupowym, który prowadzę od 1,5 roku. Robię to w ramach warsztatów, które prowadzę w różnych miejscach. Prowadzę podcast, do którego nie nagrałam ani jednego odcinka od
maja zeszłego roku, bo mam ADHD. Napisałam 2 książki. Pierwsza była o kobietach i ADHD. To był zbiór rozmów z innymi kobietami. Druga książka ludzie w spektrum autyzmu, dotyczyła doświadczeń osób w spektrum autyzmu, jak sama nazwa wskazuje. No i kroi się trzecia książka, którą właśnie wysłałam do wydawnictwa, więc wracamy Super. do tematu ADHD, tym razem będzie o rodzicielstwie. No i tak, to ja. Co, gadam o ADHD, no, bo je mam i lubię o nim gadać. No to wiesz co, to myślę, że mamy podobnie, bo ja z kolei gadam o OCD, czyli o zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, Obsessive Compulsive Disorder, od czasu mojej diagnozy, czyli od listopada 2023. Okay. Mimo że objawy miałem już w dzieciństwie, jak byłem nastolatkiem, to miałem bardzo ciężki epizod OCD, ale trafiłem do psychiatry, który zapisał mi tylko leki SSRI i nigdzie dalej nie pokierował, więc jako 18-latek sobie stwierdziłem, że no jak to, ja mam brać jakieś antydepresanty, przecież ze mną jest wszystko okej. No i tak mijały lata, aż przyszedł COVID i moje OCD niestety dało się we znaki bardzo mocno. Spędzałem godziny ruminując, analizując, wykonując kompulsje. Początkowo jakieś sprawdzanie drzwi, okien, sprawdzanie, czy dzieci zostawiłem w przedszkolu, a nie w samochodzie w środku lata i tak dalej. No a później, tak jak mi i wszystkim z mojej społeczności jest wiadomo, że OCD lubi się przyczepić do tego, na czym nam zależy, no i przyczepiło mi się do związku. Czyli a co jeśli moja żona mnie zdradza, a gdzie jest, a z kim, a dlaczego wysłała mi emotkę z uśmieszkiem, a nie z buziakiem i potrafisz nad tym myśleć godzinami, nie? Także tak, to jestem ja i od mojej diagnozy zacząłem sobie radzić z OCD i mieć taką swoją przestrzeń. Oczywiście jestem w terapii, jestem pod opieką psychiatry, jestem na lekach, ale też znalazłem taką swoją przestrzeń, jaką jest Intrusive OCD Memes, czyli podchodzę do OCD trochę z humorem, żeby przekazać wiedzę innym, czym to OCD jest, szerzyć świadomość na ten temat, ale robię to bardzo edukacyjnie i od zeszłego roku jestem IOCDF Advocate, czyli jestem członkiem Międzynarodowej Fundacji i naprawdę wierzę, że mówiąc głośno o tym i tym samym przez to, co tutaj robimy dzisiaj, jesteśmy w stanie pomóc wielu, wielu, wielu ludziom. To jest w ogóle super, bo ja mam wrażenie, że zresztą tak jak z ADHD, ludzie nadal myślą, że OCD jest czymś zupełnie innym niż jest w rzeczywistości. Albo wiesz, mają obraz tego takiego małego, drobnego wycinka. Zresztą Tak. nawet słychać, wiesz, jak ludzie w rozmowach między sobą mówią, bo ja mam takie OCD, nie? No tak troszkę, nie? Też, albo że to jest coś super, bo to jest taka cecha charakteru, że ja lubię mieć wszystko poukładane, Tak, albo widzą tylko OCD przez pryzmat sprawdzania, nie widzą tego, co się dzieje w głowie i jakie cierpienie to ze sobą niesie, nie? No, tak. Ale tak samo wydaje mi się, że jest w przypadku ADHD, gdzie każdy mówi, że kurczę, dzisiaj wszyscy są ADHD, nie? Wszyscy są zalatani, zabiegani. Wiadomo, czasy się zmieniły, telewizja, jakieś tam sceny szybkie, kolory i tak dalej, no to jest przebodźcowanie. No i trudno się dziwić, że dzieci są przebodźcowane. Ale też wiemy, i ja teraz jak zacząłem się diagnozować, to zacząłem zauważać, jak bardzo moje zachowanie może być irytujące też dla innych, bo myślami jestem w 10 miejscach na raz i potrafię się nie skupiać na rozmowie. I to kilka osób, moich bliskich przyjaciół, mi to powiedziało, że aż byli podirytowani, że rozmawiasz ze mną, czy zajmujesz się czymś innym, nie? A ja po prostu jak widzę coś, mówię, to jest coś, co muszę zrobić teraz, bo zaraz zapomnę, jak tego nie zrobię. No, tak. No właśnie, tym bardziej, że myślę sobie, że jedno może bardzo karmić drugie, zresztą jak w przypadku w ogóle różnych zaburzeń współwystępujących, nie? Tak, i to jest właśnie to, że zaburzenia lubią się tak, wiesz, łączyć. No ja miałem też taki długi epizod z zaburzeniami odżywiania, gdzie liczyłem kalorie obsesyjnie
to nakręcało OCD, OCD nakręcało zaburzenia odżywiania. ADHD, gdzie zapominałem o różnych rzeczach, jeszcze nie mam oficjalnej diagnozy, ale no, ja potrafiłem nalać pełną wannę wody, wypuścić trochę wody, bo chciałem się wykąpać normalnie, ale wypuściłem całą, bo zapomniałem o tym, że odkręciłem kurek, po czym zrobiłem to jeszcze raz, nie? Mhm. No. A powiedz mi, jestem ciekawa bardzo, widzisz, jestem przyzwyczajona do zadawania pytań, więc... Zadawaj. Ja też dużo mówię i wiem, że mi ludzie mówią, że przerywam, więc przepraszam. Zadawaj pytania. Spoko, jak się dwóch ADHD-owców spotka, to tak jest. Ja jestem ciekawa, co cię skłoniło do tego, żeby podejść do diagnozy ADHD właśnie? Bardzo bliska mi osoba zasugerowała mi bardzo wyraźnie, że wiele moich zachowań wygląda jak ADHD. To jest osoba też z ADHD, więc jakby wiedziała, co mówi. I zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać. I zdecydowałem się na diagnozę nie pod kątem hi Zach. Sorry. Jest z nami Zach, który też mi powiedział, że byłem tak rozkojarzony, jak mi próbował przedstawić swoją rozmowę o pracę, żebym ocenił, a ja robiłem zdjęcia gdzieś tam, bo ja jestem fotografem ślubnym też. Z drugiej strony coś na telefonie i próbowałem się skupić na tym, co on mówi i on mówi, że w ogóle go nie słuchałem. Ale tak, skłoniło mnie do diagnozy to, co mi mówili moi przyjaciele, co zauważyli i co ja sam zauważyłem, że rzeczywiście, kurczę, to może być irytujące. Nie potrafię się skupić na rozmowie, bo jak mam coś do powiedzenia, to myślę tylko o tym, co chcę powiedzieć, a nie o tym, co ktoś mówi. I później są pytania, ty mnie w ogóle słuchałeś? Albo zapominałem, mimo że miałem w kalendarzu wpisane, żeby coś zrobić, to mówię, okej, widzę, że mam to zrobić za chwilę. Za chwilę to było, że ja już nie pamiętałem, o co chodzi. Tak. Klasycznie. I stwierdziłem, że wiesz co, zdiagnozuję się nie po to, żeby dostać łatkę ADHD-owiec, tylko żeby zacząć z tym pracować efektywnie, żeby polepszyć sobie jakość życia i polepszyć relacje z innymi też poniekąd. Okej. No i jak nad tym pracujesz? Czy już zacząłeś pracę, czy czekasz na oficjalną diagnozę? Wiesz co, ja mam to szczęście w nieszczęściu, że mam doświadczenie z OCD i w przypadku OCD bardzo pomaga mindfulness, bardzo pomaga uważność i różne, cześć Kasiu, różne podobne techniki, które myślę, że też pomagają w ADHD. I dużo łatwiej jest pracować nad czymś, czego się jest świadomym, że jest problemem albo że nam psuje życie. Tak jak ładnie Marysia z Miłych Obrazków jeden obrazek miała, gdzie było pokazane, że trudno jest zmienić coś, na co nie chcemy patrzeć, nie? I tak samo jest tutaj. Jeżeli ja sobie mówię, nie, to przecież taki jestem, to jest mój charakter, no to nie jestem w stanie tego zmienić. Ale jeżeli już mi kilka osób powiedziało i mówię, kurczę, coś musi w tym być, no to mówię, okej, zróbmy coś w tym kierunku, żeby być lepszym, wiadomo, dla siebie, żeby lepiej się żyło, bo jeżeli nie zapomnę o kilku rzeczach, tylko je zrobię albo nawet sobie zapiszę, to lepiej wpłynie na mnie, na moją pracę, na moje otoczenie. Tak. No, super. No i to prawda, że w związku z tym, że masz doświadczenie w pracy nad OCD, to na pewno dużo rzeczy będzie ci pomagać zdecydowanie. Uważność, mindfulness, ta uważność taka szeroko rozumiana, nie? To jest bardzo wspierająca metoda przy ADHD, natomiast bardzo nielubiana przez ADHD-arzy, bo ADHD-arzom uważność od razu się kojarzy z taką, wiesz, z siedzeniem w bezruchu w pozycji lotosu i koniecznością nie myślenia, że to jest w ogóle absolutną bzdurą. No. Tak, ale widzisz, coś mi się przypomina, ale w ogóle uważność bardzo często jest mylona z relaksacją i to jest w ogóle taki też podstawowy mit, bo uważność nie jest łatwa, nie? To nie jest coś, co powoduje, że jestem odprężony. Ja czuję po prostu, że wszystko mnie drapie nagle coś czuję w palcu, nagle coś czuję z biciem serca, słyszę jakieś dźwięki, których bym nie chciał słyszeć, ale to właśnie na tym to polega, nie?
Tak, tak, tak. Ludzie też często nie wiedzą, że można praktykować taką codzienną uważność, nie? Że można uważnie wypić kawę, iść na uważny spacer. I to też jest uważność i to też jest praktyka, która wspiera to takie codzienne funkcjonowanie. Tak, tak, dokładnie. Ja zauważyłem nawet koszenie trawy. Taka, wiesz, podstawowa rzecz, gdzie zaczynasz, kurczę, kosić ją i mówisz, kurczę, tu jest jakaś nie, biedronka, tam jest jakiś żuk, ta trawa pachnie, e, czujesz wiatr. No to są rzeczy, których jak się spieszysz i jak masz w głowie masę rzeczy i ten taki bałagan i chcesz robić wiele rzeczy na raz, to nie jesteś w stanie uchwycić tych małych, drobnych momentów. Tak, tak. No, zdecydowanie. No. Mhm. A no tak jak tutaj mówiliśmy, że ADHD się często łączy z innymi zaburzeniami i ja tutaj będę mówił w kontekście OCD, to też myślę, że warto by było poruszyć temat różnic i jak sobie z tym radzić, bo oczywiście samo leczenie czy terapia OCD jest mega ciężka, a jak dochodzą inne zaburzenia, to sprawa się komplikuje razy 10, Mhm. nie? Mhm. I teraz, jeżeli chodzi o OCD, to z mojej perspektywy mogę wytłumaczyć, że tutaj jest ogromny lęk, bo jeżeli uderza w nas jakaś natrętna myśl, której nie chcemy mieć, bo to trzeba zaznaczyć, że w OCD myśli są egodystoniczne, czyli to są myśli, które uderzają w nasze wartości, są przeciwko naszym wartościom, my ich nie chcemy mieć, no ale im bardziej ich nie chcemy mieć, tym bardziej one się tam gdzieś przyklejają do nas i pojawia się bardzo duży stres, bardzo duży lęk i ten lęk zazwyczaj jest niwelowany przez kompulsję, przez unikanie, przez zapewnienia bliskich, co tak naprawdę nakręca ten cykl OCD, nie? Więc tu jest, Mhm. wydaje mi się, taka pierwsza różnica, gdzie mamy typową sytuację taką lękową. Nie chcę się wypowiadać odnośnie ADHD, bo ja nie jestem Mhm. specjalistą. I też w ogóle myślę, że warto powiedzieć, że tu nasz live nie jest terapią, nie? Bo to O jest, nie, zdecydowanie nie. bo też dużo ludzi często myśli, że takie live'y, takie rozmowy, które są mega cenne, zastąpią terapię. Nie, absolutnie nie. Ale tak, jeżeli chodzi o OCD, no to lęk, taki silny przymus, że musisz rozwiązać problem zaraz, tu i teraz, nie? A jak to jest, powiedz mi, w przypadku ADHD? Mhm. No to wiesz co, ja myślę sobie, że ADHD może pięknie karmić tutaj w tej kwestii OCD, bo my, ADHD-rzy, mamy większą skłonność do ruminacji. Mhm. Bo bardzo fajnie pisze o tym w książce ADHD 2.0. Chyba jeszcze nie została przetłumaczona na język polski, ale będzie, z tego co wiem. Dr Holloway, który jest jednym z takich największych, jeden z największej sławy specjalistów światowych od ADHD, psychiatra. On tłumaczy, że jest taka sieć w mózgu, która nazywa się Default Mode Network, Mhm. która się uruchamia wtedy, kiedy nasz mózg jest w stanie, w cudzysłowie, spoczynku, bo nasz mózg nigdy nie jest w stanie spoczynku, ale w takich sytuacjach, w których my nie zmuszamy naszego mózgu do przetwarzania takiego intencjonalnego jakiejś informacji, nie? Czyli kiedy nie jesteśmy Okay. skupieni na robieniu czegoś, na myśleniu o czymś konkretnym. I u osób neurotypowych ten Default Mode Network działa na zasadzie takiego pstryczka, przełącznika z inną siecią, która się nazywa Task Positive Network, czyli to jest ta sieć, która się załącza w trakcie, kiedy my robimy coś, jesteśmy na czymś intencjonalnie skupieni. I Mhm. teraz u osób neurotypowych ten pstryczek działa no tak sprawnie, nie? Jak jedna sieć jest załączona, to druga się wyłącza. Natomiast u Mhm. osób z ADHD to, że Task Positive Network jest włączony, nie znaczy, że Default Mode Network się wyłączy. I dużo łatwiej wpadamy w ruminację i dużo trudniej jest nam z tych ruminacji wychodzić. Wyjść. Więc Mhm. jeżeli przy ADHD mamy jeszcze OCD, no to mamy tutaj mordercze kombo.
Wiecie, tak naprawdę w OCD ten taki sygnał alarmowy w głowie, który powinien nas informować o prawdziwym niebezpieczeństwie, jest załączony praktycznie non-stop, nie? Że non-stop gdzieś jest, a co jeśli to, a co jeśli tamto, a co jeśli wczoraj nie zrobiłem tego, co miałem zrobić i coś się stanie. I tu nagle załącza się ADHD, OCD i jest taki miszmasz, że mm, ja robiłem już memy na temat na temat OCD, jak to wygląda w głowie i tam jest totalny burdel, się dzieje tyle rzeczy na raz. Podejrzewam, że do ADHD dokładnie to samo. Zresztą bardzo dużo Tak. osób gdzieś tam pod moimi rolkami pisało, że no, do ADHD też wiele scen ma odniesienia i można bardzo fajnie to porównać. Tak, tak, zdecydowanie. Chciałam tylko jeszcze się odnieść do tego, co powiedziałeś, do tego systemu alarmowego, bo Mhm. w ADHD też dużym problemem jest to, że nasz układ nerwowy jest dużo bardziej reaktywny niż u osób neurotypowych. Czyli my dużo łatwiej wchodzimy, nasz układ współczulny się uaktywnia dużo szybciej, dużo łatwiej, a układ przywspółczulny się trudniej jest wrócić do tego takiego stanu, wiesz, bazowego, nie? W związku Mhm. z tym my żyjemy często całe życie na takim lekkim poziomie stresu, takiego właśnie takiego sygnału alarmowego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I nawet nie jesteśmy świadomi tego, że żyjemy na takiej ciągłej spinie i co nam to robi. I no, trudno jest się osobie z ADHD zrelaksować w jakikolwiek sposób, jeżeli ten układ nerwowy jest, wiesz, w takim stanie ciągłego, podwyższonego alertu i Mhm. no, cały czas skanuje mózg, otoczenie, szukając potencjalnego zagrożenia. No, ale wiesz co, też miałem taką sytuację, pamiętam ostatnio, bo zacząłem zwracać na to uwagę, gdzie zrobiłem sobie tosty z serem na ciepło, wszedłem gdzieś tam do sypialni, zauważyłem stos jakichś ubrań, które muszę pochować, pochowałem te ubrania, zacząłem robić coś innego, po czym się zorientowałem, że kolację mam już mega zimną, nie? No, tak, to są te klasyczne memy, kiedy od, nie wiem, zmywania naczyń kończysz na koszeniu trawy 5 godzin później. Mhm. Tak, a powiedz mi, Olu, jeżeli mamy gdzieś tam w swoim otoczeniu osoby, które mówią, że no ja też, mi się też wydaje, że mam ADHD Mhm. i widzimy jakieś tam zachowania, co taka osoba powinna zrobić? Oczywiście to jest osoba, może to być osoba, która nie jest świadoma, nie chce iść na terapię, nie chce sięgnąć pomocy, tylko jak my możemy pomóc tym osobom jako takie osoby postronne, czytaj, Mhm. wiesz, ja byłem osobą, która się absolutnie nie obraziła na moich przyjaciół, że mi powiedzieli, że no nie fajnie jest, jak przerywam, albo nie fajnie jest, jak nie słucham, albo Mhm. pytam się o coś, o co już pytałem kilka razy, ale widząc, że ktoś, nie wiem, zapomina o różnych rzeczach, że ma problem z organizacją, to wiedząc, jak działa ADHD, jak możemy pomóc takiej osobie, co możemy zrobić. Wiadomo, Mhm. najprościej jest powiedzieć, no jest terapia, tak. Są też, bo ADHD też, w ADHD też wchodzi farmakoterapia, prawda? Tak, tak, tak. Tak, są stymulanty, które wiele osób bierze, które są takimi lekami pierwszego rzutu w ADHD. Wiesz co? Moja ulubiona odpowiedź to zależy. Czyli tak, po pierwsze, zależy od rodzaju relacji, jaką mamy, nie? Po Mhm. drugie, zależy, bo jeżeli my sami niewiele o ADHD wiemy, no to pierwszym krokiem zawsze powinno być doedukowanie się, nie? Tak. Ja to często widzę, wiesz, na moich sesjach coachingowych przychodzą do mnie klienci, klientki, którzy mówią, że no fajnie, ja pracuję nad sobą, jestem tutaj w coachingu, nie wiem, zrobiłem sobie solidną psychoedukację, nie wiem, biorę leki i tak dalej, ale mój partner, moja partnerka, osoba partnerska wyśmiewa ten temat. Albo w ogóle uznaje, że ADHD nie istnieje. Albo nawet jeżeli uznaje, że ADHD istnieje i ja je mam,
to i tak nadal uważa, że to jest wszystko kwestia tego, że ja po prostu powinnam się bardziej postarać. Nie? I to jest bardzo raniące, nie? To jest w ogóle bardzo trudne, bo ja widzę, jak wygląda progres takiej osoby w coachingu na przykład, nie? W porównaniu do osoby, która jest wspierana przez swoje otoczenie. No w ogóle nie ma porównania, nie? No bo ty robisz 2 kroki do przodu i najbliższa ci osoba, która powinna cię wspierać, ściąga cię w dół i robisz 3 kroki w tył. Więc pierwszym krokiem zawsze powinna być edukacja. Nawet jeżeli nam się wydaje, że wiemy, to jeżeli to jest bliska nam osoba, no to warto sobie sprawdzić, doczytać. Nie polegać tylko na źródłach pod tytułem Instagram i TikTok, tylko sięgnąć do książek, do artykułów, ale z takich sprawdzonych źródeł, nie ChatGPT, który lubi kłamać, podawać fałszywe źródła, tylko właśnie jakieś solidne źródła. I teraz naprawdę mamy już tego tyle, jak ja zaczynałam nagrywać mój podcast w roku, nawet nie wiem, który to był rok, no tych 4 czy 5 lat temu. To w języku polskim, dlatego zaczęłam to robić w ogóle po polsku, mimo że mieszkam w Anglii, w języku polskim nie było ADHD prawie nic. Była jakaś chyba jedna stara książka, jakiś podręcznik cebetowy, nie było żadnych pozycji popularno-naukowych, takich aktualnych. Dzisiaj mamy mnóstwo fantastycznych książek. Mamy mnóstwo artykułów napisanych, wiesz, przez osoby, które albo są specjalistami, albo wiedzą, co mówią w temacie, nie? Więc powiedziałabym, że to. A po drugie, jak już się wyedukujemy, to zawsze po prostu najłatwiej jest zapytać. Nie zakładać, że jakaś osoba tak ma, bo nie ma 2 takich samych osób z ADHD. To, że ja mam większe trudności z zarządzaniem sobą w czasie, a mniejsze trudności, nie wiem, z planowaniem, to nie znaczy, że takie jest ADHD po prostu. To znaczy, że ja tak mam. I ja tak, chyba najłatwiej będzie, tak powiem to na przykładzie. Powiedziałam w swojej pracy, jak jeszcze pracowałam na etacie, że mam ADHD. No i liczyłam na reakcję, wiesz, pod tytułem: o dobra, no to co to oznacza dla ciebie, jak możemy ci pomóc, co możemy zrobić my jako firma, jako twoi współpracownicy, żeby było ci łatwiej. Nie dostałam tego, dostałam jakieś założenie, że ja mam jakoś i narzucono mi rozwiązanie, które w ogóle nie było dopasowane do moich potrzeb i do moich okoliczności. Nie? Więc czasami próbując zrobić coś na siłę, zakładając coś, możemy zrobić więcej krzywdy niż to przyniesie pożytek. Tak. Więc po prostu najłatwiej jest zawsze zapytać, z czym masz największą trudność? Czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia? Nie? Bo będą osoby, które będą potrzebowały na przykład obecności drugiej osoby do tego, żeby się zmotywować do robienia rzeczy. Nie? Tak. Czasami są osoby, które potrzebują, w naszym programie grupowym mamy sesję body doublingu, czyli dzwaniamy się na kamerkach grupą kilku osób, mówimy sobie, co każdy będzie robił, a potem w ciszy, w tej obecności kamerkowej pracujemy. I sama obecność wirtualna tej drugiej osoby sprawia, że nam się łatwiej zmotywować, nie? Więc czasami możemy mieć kumpla, który będzie potrzebował, żeby do nas zadzwonić, żeby zmyć te gary cholerne w końcu. A będą osoby, które będą potrzebowały, żeby jej na przykład od czasu do czasu o czymś przypomnieć. A czasami będą potrzebowały tego, żebyśmy się nie obrażali, że zapomnieli o naszych urodzinach. No, jasne. Jasne, tak, nie, spoko. Ja też nawiążę do tego, bo to, co powiedziałaś o pracy i o gdzieś tam tym otoczeniu zawodowym i reakcji, to ja, jak zacząłem głośno mówić o OCD i na początku na Instagramie byłem anonimowy, później jak widziałem, że tam sporo ludzi zaczyna gdzieś tam mnie obserwować, stwierdziłem, że nie ma sensu się ukrywać. To nie jest wstyd mieć zaburzenie psychiczne, a mamy możliwość zrobienia dużo dobrego mówiąc o tym. I się spotkałem z bardzo pozytywnym odzewem z pomocą moich znajomych z pracy, którzy powiedzieli, że kurczę, teraz po twoich memach, po tym co wrzucasz, wiemy, z czym się mierzysz, bo łatwiej jest zobaczyć coś z poczuciem humoru, co się przekłada i trafia bezpośrednio, niż przeczytać książkę, która ma 300-500 stron.
Tak. ale też mam ogromne wsparcie kierownika, drugiego kierownika, moich kolegów z pracy, którzy obserwowali, jak gdzieś tam byłem w pytaniu na śniadanie, to wszyscy tam w samochodach siedzieli i oglądali. Nawet udało mi się, słuchaj, zrobić dzięki wsparciu ludzi z pracy webinar dla pracowników na temat Super. OCD. Także ja się bardzo cieszę, bo im więcej o tym mówimy, tym bardziej osoby, z którymi jesteśmy, są w stanie zrozumieć. Wiadomo, nie w 100%, nawet nie w 50%, ale z empatią mogą podejść do tego, z czym my się mierzymy. Tak. I a propos mojego kierownika, to mamy od niego pytanie. No, też. Czekaj, Karol zadał pytanie tutaj w question boxie. Witam, w jaki sposób radzić sobie z tym przeskakiwaniem z zadania do zadania? I tu nie widzę tylko końcówki. Pilnować się i robić. Jakbyś, Karol, mógł napisać całe pytanie jeszcze raz w komentarzu, bo nie widzę końcówki. Ale generalnie chyba chodzi o to przeskakiwanie z zadania do zadania, nie? Co jest takie, że nie kończysz jednego, zaczynasz drugie, potem zaczynasz trzecie i tak jak mówisz, kończysz na zmywaniu garnków albo na koszeniu trawy, a zaczynałaś tak naprawdę od organizacji wakacji albo czegokolwiek. Albo od pisania maila. Tak, to ja powiem tylko szybko, że zanim zaczęłam brać leki to bardzo pomagają. Mój dzień pracy wyglądał tak, że zaczynałam pisać jakiegoś maila, zostawiałam go, bo przychodził kolejny, bo coś tam innego i kończyłam najczęściej dzień z 10 otwartymi okienkami, 10 maili zaczętych i skończonych, niewysłanych. Nie, więc... Teraz uwaga, a propos maili, na mojej prywatnej, absolutnie nie na mojej służbowej skrzynce, więc spokojnie, jestem obserwowany, ale na mojej prywatnej skrzynce w pewnym momencie miałem 5500 nieprzeczytanych wiadomości. Większość to był spam, ale wśród tego spamu były wiadomości, które gdzieś tam miały jakieś znaczenie. I teraz spędziłem tygodnie, żeby to uporządkować. To jest cholernie trudne. Moja skrzynka robocza w pracy tak wyglądała właśnie. Mailowa. Miałam może nie 5, ale gdzieś jakieś 3,5 tysiąca chyba, czy koło, no kilka tysięcy maili, nieważne. Tak, to było trudne. Ale wracając do pytania. Właśnie, tak się rozmawia z ADHD-żami, nie? Ale nadal tak. jest w tym samym temacie. Tak. I mamy końcówkę tutaj. Karol napisał, czy się pilnować i robić to wbrew sobie. Okej, dobra. No to tak, po pierwsze, i to jest moja odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące strategii, narzędzi i tak dalej. Nie ma jednej metody, która działałaby na wszystkich. Nie ma, to jest bardzo mi przykro. Fajnie by było, żeby tak było, bo wystarczyłoby wtedy, żeby jedna osoba napisała poradnik i wszyscy byśmy go przeczytali i żylibyśmy długo i szczęśliwie, nie? Dieta sokowa na wszystko. Tak. Więc generalnie dlatego też na przykład w coachingu ADHD bardzo ważne jest indywidualne podejście, czyli my szyjemy wszystko na miarę. Nawet takie strategie, narzędzia, które są w teorii uniwersalne, my zawsze sprawdzamy, czy tam nie ma przypadkiem czegoś, co należałoby zmienić, bo nasze okoliczności, nasz sposób przetwarzania informacji, wszystko jest inne, nie? Więc to jest ważna rzecz. Czyli to, co się sprawdza u mnie, nie musi się sprawdzić u osoby zadającej pytanie. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o takie rozpraszanie się i przeskakiwanie z zadania na zadanie, to my nie dość, że nasze mózgi mają taką naturalną tendencję, bo nam jest się trudniej utrzymać skupienie na czymś, zwłaszcza co jest nudne dla nas albo żmudne, to jeszcze bardzo nam to szkodzi, bo to sprawia, że to ja nie lubię o tym mówić w kontekście produktywności, no ale niestety tak jest, że im bardziej skaczemy, tym mniej robimy, bo trudno jest nam wrócić do pełnego skupienia. Pamiętam jeszcze dane z jednego z webinarów, który prowadziłam. Powrót do pełnego skupienia po przerwaniu, po wyrwaniu się z zadania trwa około 23 minut. I ja nie mówię o osobach z ADHD, to są jakieś takie badania ogólne, nie? Więc prawdopodobnie nie biorą pod uwagę tego, że w ADHD to może trwać jeszcze dłużej. Więc jeżeli my zaczynamy coś robić, a potem skaczemy na coś kolejnego, to potrzebujemy 23 minut, żeby wejść w stan pełnego skupienia. Czyli generalnie nie warto tego robić, mimo że to jest bardzo dopaminogenne.
No bo tutaj Okej. coś zaczynam, szukam Tak. nowości, przeskakuję na coś kolejnego, więc to jest przyjemne. Ale to jest złudna przyjemność, bo nam to bardzo, bardzo szkodzi. Mhm. Więc generalnie krótka odpowiedź jest taka, że warto próbować nad tym panować. Warto próbować nad tym panować i są na to różne metody. Można na przykład próbować sobie wyznaczać bloki czasowe, w których umawiamy się sami ze sobą, zrobimy tylko i wyłącznie jakąś tam rzecz albo skupiamy się na jakiejś określonej tematyce, na jakimś określonym Mhm. zakresie zadań. Warto się w ogóle pozbywać potencjalnych rozproszeń, w sensie, żeby nie polegać na swojej silnej woli, tylko powyłączać to wszystko, co nas może kusić w międzyczasie. Warto, jeżeli, nie wiem, w pracy mamy na Teamsach albo na Slacku dostajemy co chwilę powiadomienia, wiadomości, to warto wyłączyć powiadomienia i na przykład włączyć sobie w ogóle, nie wiem, jakiś taki, wyznaczyć czas, że nie odpowiadamy na wiadomości, jesteśmy w trybie skupienia, proszę nam nie przeszkadzać, nie? Ja wiesz co, ja podczas rozmów zacząłem, tak jak na przykład teraz tego nie zrobiłem, a powinienem, odpalać tryb Not Disturb w telefonie. Żeby po prostu Tak, nic mi nie wyskoczyło, nawet jeżeli są te powiadomienia, to one mogą po rozmowie się pojawić, tak, ale nie w trakcie, bo od razu nasz wzrok ucieka na to świecące powiadomienie gdzieś tam do góry i na tak. ten ułamek sekundy tracę kontakt z tobą, nie? Tak, tak, dokładnie. Dlatego trzeba zmniejszyć do minimum absolutnego liczbę potencjalnych dystraktorów, nie? Telefon to w Mhm. ogóle jest najgorszy dystraktor, no ale wiesz, samo to, że nie wiem, jak pracujemy, to mamy 1000 powłączanych okienek w przeglądarce i nawet jeżeli to są rzeczy dotyczące naszej pracy, to bardzo łatwo jest przeskoczyć z jednego na drugie, nie? Więc po prostu, Mhm. żeby się nie kusić, wyłączamy to, czego nie potrzebujemy. I jest jedna w ogóle prosta, ona brzmi banalnie ta metoda, ale bardzo prosta, bo my czasami po pewnym momencie zapominamy w ogóle, na czym mieliśmy się skupić. Tak. Więc wystarczy sobie naprawdę czasami napisać, wiesz, czarno na białym, na kartce, nazwę tego tasku, na którym się skupiamy, położyć to sobie na biurku i mieć to w zasięgu wzroku i w momencie, kiedy nasza głowa próbuje gdzieś tam już uciekać, no to zawsze widzimy i jesteśmy w stanie sobie Mhm. przypomnieć, że mieliśmy to robić. Tak, ale często ja się na tym łapię, często robiąc jakieś zadanie, mi się pojawia kolejne zadanie w głowie, o którym muszę pamiętać i muszę zrobić, bo mi się przypomniało, że kurczę, miałem to zrobić, ale jak zacznę to robić teraz, bo chcę na tym się skupić, to zapomnę o tym poprzednim zadaniu. Albo, Tak, albo go nie wykonam. I znowu te 23 minuty na powrót. I ja jeszcze nad tym pracuję, bo to nie jest łatwe, ale gadżet temu, mały notesik, shit I have to remember, gdzie sobie zapisuję po prostu danego dnia, co a tam ja mam do zrobienia, bo wiesz co, to jest o tyle dobre, że jak tu zapiszę, to tu mi nie wyskoczą powiadomienia, nie? Tutaj mhm, nie zapiszę w telefonie, a jak już złapię na telefon, no to oczywiście jest do sprawdzenia skrzynka pocztowa prywatna, skrzynka tak, pocztowa jakaś tam inna, Facebook, Instagram, TikToka mało co używam, ale no tego jest masa, Slack i tak dalej, nie? I tych powiadomień, jak nagle po godzinie ci się pokaże na telefonie, a ty sięgasz po telefon, żeby sobie zapisać ten jeden task, to już te same powiadomienia cię rozproszą i nawet zapomnisz czasami tego zrobić, nie? tak, tak, totalnie. W ogóle złota zasada, zawsze mówię o tym, mam takie 3, ale jedna ze złotych zasad ADHD-owych jest taka, żeby wszystko zapisywać. Naprawdę, ja wiem, że my to często słyszymy, o, zapisałeś sobie, ale serio, zacznijmy sobie robić takie brain dumpy, jak najczęściej się da, żeby wywalać Mhm. rzeczy z głowy, żeby nie musieć pamiętać o tych rzeczach, o których nie musimy pamiętać, bo nasza pamięć robocza i tak już jest zablokowana, Tak, więc po co ją zaśmiecać informacjami, które nie muszą tam być. Wywalać z głowy. I to jest super, co robisz, bo nie ma sensu, jak coś robimy, nam się przypomnie, że musimy zrobić coś innego, nie ma sensu się od razu rzucać na to i to robić. Wystarczy po prostu zapisać. I wtedy my jesteśmy spokojni, że nie zapomnimy, bo jest zapisane, nie ucieknie, ale też nie rozpraszamy się na tyle długo, że potem trudno jest i nam go wiesz co? zmienić.
I to Olu jest mega oczyszczające, bo tak naprawdę spada ci poziom stresu związany z tym, że musisz to pamiętać i już przeskakujesz w głowie i jesteś totalnie rozproszony między kilkoma zadaniami, tylko faktycznie mam to zapisane, nie muszę o tym myśleć, więc skupiam się na tym, co robię aktualnie. Tak. Ja w ogóle polecam naprawdę zapisywać wszystko, bo takie sesje takiego brain dumpingu bardzo duży ciężar z nas, wiesz, zrzucają. Ja pamiętam, jak przyszła do mnie kiedyś osoba na coaching, która nigdy niczego nie zapisywała, a ona miała bardzo dużo obowiązków zawodowych i jeszcze rodzinę na głowie i jeszcze życie takie normalne, wiesz, społeczne. I ona wszystko próbowała zapamiętywać. I oczywiście bardzo wiele rzeczy zawalała przez to. I jak porozmawiałyśmy o tym, żeby spróbowała sobie zacząć robić taki brain dumping, czyli po prostu brała kartkę papieru i spisywała wszystko jak leci, bez próby uporządkowania tego, wiesz, jakiegoś takiego ułożenia tego w logiczną całość, tylko chodziło o wywalenie tego z głowy. Ona powiedziała, że jak pierwszy raz to zrobiła, to poczuła się, jakby ktoś po prostu tonę kamieni z niej zdjął z jej barków. Tak, tak. No to jest coś, co jesteśmy w stanie sobie jakby zdać sprawę dopiero jak to zacznie funkcjonować i jak widzimy, że kurczę, jacy możemy być spokojni, jacy możemy być skupieni na rozmowie, gdzie nawet wiesz, zabawa z dzieckiem potrafi być zupełnie inna, kiedy ten telefon odłożysz. Ja się przyznam, ja jestem przyklejony do telefonu, bo też. High five. Ale już też bliskie mi osoby mówiły mi, że odłóż telefon na czas, kiedy się skupiasz na, nie wiem, zabawie z dzieckiem czy na pracy, odłóż go do szuflady, niech tam sobie leży, nic się nie stanie, nie? I rzeczywiście to nie tylko mi robi różnicę, ale też osobom, z którymi gdzieś tam rozmawiam, bawię się i no jest to duża różnica. Tak, tak, ja w ogóle tak się śmieję zawsze, że naprawdę ciężej jest mieć ADHD dzisiaj, bo jesteśmy ze wszystkich stron no po prostu nagabywani potencjalnymi rozpraszaczami. Naprawdę 10 lat temu nie pamiętam, żebym była tak przyklejona do mojego telefonu, jak jestem dzisiaj. I pamiętam, że, i to jest w ogóle, ja teraz jestem w mojej erze króliczej nory pod tytułem odpoczynek, dbanie o odbodźcowanie, temat rzeka, nawet nuda, bardzo mnie fascynują. I generalnie złapałam się na tym, że bardzo mało jest takich momentów, kiedy ja na przykład wychodzę z domu, spaceruję, nie słuchając czegoś, jakiegoś podcastu albo muzyki, nie? Że mój mózg cały czas przetwarza informacje. I słuchaj, zaczęłam sobie w ramach mojego własnego researchu na mnie i nauki odpoczywania, zaczęłam robić sobie takie challenge, że po prostu jak gdzieś wychodzę na 10-15 minut, nawet na pół godziny, na razie to są małe kroczki, biorę telefon, bo nie chcę powodować zbyt dużego dyskomfortu, ale nie biorę słuchawek. Żeby nie móc słuchać podcastu, żeby nie móc słuchać, wiesz, jakiegoś webinaru odsłuchiwać na spacerze. I się okazało, że mój lęk przed tym dyskomfortem, który mogę odczuwać, będąc sam na sam z moimi myślami, jest większy niż ten dyskomfort, bo tego dyskomfortu nie było. To było całkiem przyjemne. Po prostu sobie zaczęłam zauważać rzeczy, które są wokół mnie, nie? I to jest ciekawe, że my się tak bardzo boimy od tego telefonu odkleić, a potem się okazuje, że jak się odklejamy, to tam jest całkiem fajny świat po drugiej stronie. Tak, i w ogóle wychodzimy z takiego wyizolowanego świata i widzimy nagle drugiego człowieka, widzimy ludzi, chcemy z nimi rozmawiać, chcemy się spotykać, bo no nie ukrywajmy, COVID też dużo napsuł, nie? I to, że byliśmy zamknięci i że w firmach się poprzestawiało bardzo dużo pod kątem trybu pracy, no nie mówię, że mi się to nie podoba, że mogę pracować z domu, ale to jest jednak ograniczenie kontaktu z drugimi ludźmi. Tak, tak, a relacje są ważne i są też leczące i potrzebne bardzo. No, zdecydowanie. A taki już myślę jeden z ostatnich tematów na koniec, bo już się zbliżamy do 45 minut, a nie chciałbym też przedłużać, bo sobie założyłem takie ramy czasowe, bo
bo mój syn czeka na obejrzenie 7 części Harry'ego Pottera dzisiaj. Okej, dobra, to ważna rzecz, to nie możemy przeciągać. Nie, ale przecudownie się rozmawia i myślę, że będziemy mogli, jak będziesz miał ochotę, kiedyś to powtórzyć jeszcze. Ale Bardzo wiesz chętnie. co, taki myślę, że bardzo ważny temat w kontekście i OCD, i ADHD, bo myślę, że to jest temat wspólny, prokrastynacja. Mhm. Temat zajmowania się łatwymi, przyjemnymi, w ogóle przyjemne rzeczy, to ja mogę zrobić od ręki, od razu. Mhm. Ale jak coś jest mniej przyjemnego, bardziej skomplikowanego, coś, co wiem, że będę musiał jakoś więcej czasu poświęcić i się skupić na tym mega, no to jeżeli mogę, to jest jedna z ostatnich rzeczy, którą zrobię, nie? Mhm. Tak, tak. I wiesz, co tu jest ważne, jeśli chodzi o prokrastynację, ja zawsze o tym mówię i dlatego tak wspomniałam na początku, że jeśli chodzi o wszystkie metody, to zawsze bardzo indywidualne podejście jest ważne. Istotne jest sprawdzenie tego, dlaczego ja prokrastynuję. W tej Mhm. danej konkretnej sytuacji, bo ta sama osoba może w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach prokrastynować z różnych powodów, nie? Raz możemy to robić dlatego, że na przykład brakuje nam informacji, mamy coś zrobić, a nie do końca wiemy, na Mhm. przykład nie jesteśmy pewni, od czego tak naprawdę mamy zacząć, albo gdzie są priorytety, albo jaki ma być efekt końcowy, nie? Możemy prokrastynować, i to jest bardzo częsty powód, bo jesteśmy perfekcjonistami cholernymi. I sobie tak wysoko ustawiliśmy poprzeczkę, że w ogóle nawet nie próbujemy do niej doskoczyć. Bo założyliśmy, że to ma być idealne od razu. Więc jak to jest idealne od razu, to ma być tak super zrobione, że ja w życiu tego tak nie zrobię. Nie? Możemy prokrastynować, bo na przykład, Boże, nie wiem, teraz mam problem z tym, żeby wymyślić kolejny powód, ale no, powodów może być całe mnóstwo i Bo ważne jest, żeby odczuwamy znaleźć lek. taką. I ja mogę o tym Tak, tak. powiedzieć, albo bo chcemy uniknąć sytuacji, które nas triggerują. I ja jako też fotograf ślubny, bo poza etatem też prowadzę działalność gospodarczą, jako fotograf ślubny przestałem edytować zdjęcia, czy nawet przestałem się cieszyć robieniem ślubów, które mi sprawiały mega przyjemność, bo praca z drugim człowiekiem, gdzie są pozytywne emocje, to jest coś cudownego, ale w pewnym momencie moje OCD się skupiło na tematach, a co jeśli moja żona by miała taki sam dekolt jak większość dziewczyn, które tańczą na tym weselu. Jak poprawiałem zdjęcia, to po prostu miałem aż ciarki i spędzałem przez, załóżmy, nie wiem, pół godziny nad jednym zdjęciem, co normalnie by mi zajęło pewnie 2-3 minuty. Mhm. I to też powoduje, że unikamy pewnych zadań. No właśnie. I to jest kolejny przykład tego, jak jedno może nakręcać drugie, nie? W tym przypadku jak OCD może nakręcać. W ogóle czytałam sobie przed naszym spotkaniem, bo byłam ciekawa, co w ogóle, co nauka mówi o tym współwystępowaniu, gdzie się te rzeczy zazębiają i jak się mogą nakręcać. I wyczytałam, że to mnie akurat zdziwiło, tego nie wiedziałam, że w OCD też mamy problem trudności w zakresie funkcji wykonawczych, tylko właśnie te przyczyny są trochę inne niż w Tak. ADHD. I właśnie to jest też trudne, żeby później znaleźć odpowiednie leczenie, odpowiednie metody, bo różnic i podobieństw jest masa. I tak naprawdę, tak jak o tej prokrastynacji mówimy i powiedziałaś, że powodów może być też ogrom, no to pokazuje, jaki to jest skomplikowany temat, nie? Tak, 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 tak. No, Także tu nie ma zdecydowanie. jednej drogi i tak jak ja zawsze też powtarzam, tyle ile jest osób na świecie, tyle indywidualnych podejść może być, bo dla jednej osoby w przypadku OCD ekspozycja z powstrzymaniem reakcji będzie super metodą, ale dla innej będzie to za trudne, bo jest na innym etapie. OCD to też jest spektrum, nie? Więc Tak, mogą być osoby, które nie zauważą jakichś wielkich dysfunkcji czy jakiegoś dyskomfortu, a są osoby, które nie wyjdą z domu, bo będą miały tak silne objawy. tak, tak. Właśnie sobie pomyślałam o tym a propos tego, że tak fajnie się rozmawia, że słuchaj, nie miałam jeszcze w moim podcaście rozmowy o tym przecięciu się ADHD z OCD
i chyba musimy się umówić, że tym razem ty przyjdziesz do mnie do mojego podcastu. O, Co ty na to? super, jak najbardziej. Jestem bardzo chętny, przyjmuję zaproszenie, więc No to super. cieszę się. To się dogadamy co do szczegółów. To ja lecę na Harry'ego Pottera, skupić się na Harry Potterze. Może mi się w końcu uda, bo ostatnio to nie pamiętam nic z poprzednich odcinków, co tam, gdzie tam, bo po prostu rozpraszaczy miałem mnóstwo. Ale Dobra, a czy jak coś oglądasz, to jesteś też, siedzisz jednocześnie w swoim telefonie i scrollujesz? mhm. No i ja też tak robiłam przez wiele lat i słuchaj, mamy teraz z moim mężem taką umowę, nie ma ekranu przed ekranami. Jak oglądamy coś, to telefony są odłożone i my się nawzajem pilnujemy ze sobą, bo oczywiście samej to by mi było trudno w tym wytrwać. Mhm. I dzięki temu, że my się nawzajem pilnujemy i się nawzajem motywujemy, to nie ma ekranu przed ekranami i ostatnio po raz pierwszy obejrzałam cały serial w ten sposób. Jakie to było wspaniałe doświadczenie. To jest po prostu niesamowite. Bez porównania. I da się. Mhm. Da się. Można się No, bawić fidgetami. Jak się ma problem ze skupieniem i siedzeniem bez ruchu, to można się bawić. Ja mam takie fajne na przykład magnesiki, którymi się cały czas bawię. super, super. Myślę, że temat poruszymy jeszcze na wiele różnych sposobów. Bardzo Ci, Olu, dziękuję. Jestem Ja ogromnie również. szczęśliwy, że się poznaliśmy, bo w ogóle dla wszystkich, którzy nas oglądali, to z Olą się poznaliśmy dopiero dzisiaj. Tak Tak jest. naprawdę. No tak. No, więc dzięki Ci bardzo jeszcze raz. Mam nadzieję, że ten live, ja go zapiszę i go udostępnię, więc myślę, że osoby później będą mogły obejrzeć też i mam nadzieję, nawet jestem pewien, że on pomoże wielu, wielu osobom. Dzięki, No. Karol, że byłeś z nami. Dzięki wielkie. Dzięki osobom, które z nami są, były i dzięki osobom, które tego odsłuchują też po czasie. I co? Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymaj się, pa pa. Trzymaj się, pa.